Jeżeli kupiłeś taką drukarkę HP, i ja tego nie neguję, to jest maszyna, która obecnie znajduje się w sklepach, w marketach, występuje w wersji z podajnikiem ADF, jakości takiej jakiej jest i występuje bez podajnika. To nie ma znaczenia, ale pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie dużo drukować dwustronnie, na przykład 100 egzemplarzy podwójnie, no to ta maszyna się do tego nie nadaje. Dlaczego? Dlatego, że ta maszyna nie ma żadnego wentylatora wewnątrz. Drukowanie albo kopiowanie dwustronne powoduje drastyczne zwiększenie temperatury w urządzeniu. Po około 80 wydrukach zrobionych dwustronnie maszyna się wyłącza, wyświetla się kod i maszyna się chłodzi. Czyli drukujecie 10 minut, maszyna chłodzi się 20 minut. Ale tylko przy drukowaniu dwustronnym, bo przy drukowaniu jednostronnym ten brak wentylatora nie jest problemem. Maszyna jest cała gorąca, ale chodzi, nie wyświetlają się żadne kody błędu. Przychodzi taki moment, że toner się skończy. W zestawie z Waszą maszyną jest toner oryginalny, ale jest to toner startowy, który wystarcza tylko na bardzo małą ilość wydruku. Płacicie mało za maszynę, potem trzeba kupić toner. Kilkaset złotych za toner, to nie jest do zaakceptowania. Ok, mówi się, że w okresie gwarancyjnym będę stosowała tonery oryginalne, żeby nie utracić gwarancji. Przyjrzyj się, na co jest gwarancja. Ja podejmuję takie ryzyko i od razu na dzień dobry regeneruję toner. Jakość jest taka sama. Nie ma różnic. Jest ta sama czerń, ta sama skala szarości. Nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie sobie, ile taki oryginalny toner kosztuje, a ile kosztuje regeneracja. Zobaczmy, jak to zrobić.
Toner możecie kupić gotowy, regenerowany i jest to najlepsze rozwiązanie, bo w warunkach domowych trzeba by mieć wagę chociażby taką kuchenną, to się troszkę pyli. Uzupełnianie tonera nie jest najczystszym zajęciem, ponadto trzeba mieć jakiś odkurzacz. I tak, musisz kupić toner, chip, no bęben może zrobić drugą normę, ale najlepiej toner, bęben, chip. Te elementy. Wygrzebanie chipa jest dosyć ciężkie, bo jest użyty fenomenalny klej, żeby wkleić tą małą kosteczkę, która jest na tonerze.